jest główne miejsce, w którym Zakintejczycy, rodowici Zakintejczycy spędzają swój czas. W niedzielę, tak jak dzisiaj, plac jest pełny dzieci. Dzieci tutaj przyjeżdżają z rodzicami na rower. Dlatego, że nie ma innych miejsc tak naprawdę, tak jak w Polsce, jak parki czy lasy, gdzie te dzieci mogą się na rowerze, czy na rolkach, czy na deskorolkach wyjeździć. Więc wszyscy gromadzą się tutaj, plac jest pełny dzieciaków. To są wszystko rodowici Zakintejczycy. Właśnie przebywając w stolicy, macie okazję przebywać wśród rodowitych Zakintejczyków, bo oni tak naprawdę mimo turystyki, oni żyją przez cały rok. Oni żyją tak jak normalnie ludzie żyją w swoim mieście, w swoim kraju. Co ciekawostka, Zakintos jest jedynym miastem w ogóle na wyspie Zakintos, bo tylko stolica ma nadane prawa miejskie. Czyli wszystkie te miasteczka takie nie mają praw miejskich, tak? To są wsie. Tak naprawdę to ludzie przyjeżdżając na wakacje na Zakintos, przyjeżdżają na wakacje na wieś. Mimo że przypominają miasta, to są wszystko zakintejskie wioski. Nie, ciekawe naprawdę. I naprawdę tutaj nie ma takich miejsc, gdzie dzieciaki, nie wiem, mogłyby wziąć deskorolkę, tak, i pojeździć sobie. Zapraszają nas do restauracji, ale my mamy inną restaurację, w której dzisiaj będziemy jeść. Dzieciaki nie mają się gdzie wyszaleć, to jest prawda. Są place zabaw, ale one są bardzo małe. Tak naprawdę się składają z kilku huśtawek, jakiejś zjeżdżalni, tak, czy karuzeli. Ale skateparku na przykład nie ma na Zakintos. Ale zimą, co ciekawostka, jest lodowisko. Wylewają lód, są specjalne zamrażarki i można na Zakintos zimą jeździć na łyżwach. Wow, to tego nie wiedziałem, naprawdę. Możecie znaleźć filmik z jazdy na łyżwach u mnie na profilu facebookowym. Ale nie ma mrozu tutaj generalnie. Nie, generalnie nie. Temperatura tutaj naprawdę bardzo rzadko spada poniżej zera. Nie ma też śniegu, dlatego Zakintejczycy nie mają opon zimowych. Jeżdżą na letnich. Przez cały czas, tak? Tak, przez cały rok. Doszliśmy do placu Świętego Marka. To jest centrum kulturalne stolicy, dlatego że tutaj zbierają się młodzi Zakintejczycy, żeby wypić ze sobą kawę. Ja zawsze się dziwię, że oni wieczorami właśnie umawiają się na kawę, nie umawiają się na piwo, tak jak my w Polsce. No w ogóle w Grecji to jest takie to jedzenie troszeczkę inaczej wygląda, tak? Śniadanie to... Kawa i papieros. No właśnie. Tak, absolutnie nie mają, jakby nie przywiązują takiej dużej wagi do zdrowej diety. Jedyne co zdrowe w ich diecie to oliwa, której naprawdę stosują bardzo dużo. Gospodyni grecka potrafi zużyć litr oliwy dziennie na 6-osobową rodzinę, ale śniadań nie jedzą. Czyli są bogaci po prostu, no bo ta oliwa, którą my kupujemy, przywozimy, no to kosztuje parę groszy, a litr oliwy codziennie, no to szapoba. Szapoba, ale to dlatego, że to oni tak naprawdę sami tą oliwę produkują. Jedzą Zakintejczycy swoją oliwę z wytłoczonych swoich własnych oliwek. Bardzo dużo Zakintejczyków właśnie ma drzewka oliwne i to po ilości drzewek ocenia się, czy ktoś jest bogaty, czy biedny. Jeżeli ma drzewka, a jak ma Porsche, nie ma drzewek? No, z przymrużeniem oka, no może wtedy też byłby uznany za bogatego. Ale to drzewko właśnie, po drzewkach oceniamy, czy ktoś się nadaje na zięcia, czy się nie nadaje. A winorośla? Też są w cenie. Też są w cenie. Też są w cenie, ale nie aż tak jak oliwki. No wiadomo, oliwki rodzą po ilu latach? Oliwki zaczynają rodzić dosyć wcześnie, jeżeli chodzi o całą długość ich życia. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile taka oliwka żyje, a potrafi nawet do 1000 i ponad lat mieć, no to zaczyna rodzić w dzieciństwie, nawet bym powiedziała. No dokładnie. Takie oliwki. Zgadza się. Ale rodzi, no przynajmniej ja słyszałem, jak byłem niedawno w Grecji, zresztą tam oglądaliście też filmiki stamtąd, że oliwki rodzą mniej więcej około 70 roku życia, ale może inaczej.
wtedy te oliwki nadają się na najlepszą oliwę, tak? Tak, to prawda. To prawda. Wtedy mówi się, że ta oliwa jest najlepsza, ale nie kończy się absolutnie wtedy ich okres, jakby to nazwać, płodności, rozrodczy, dlatego że oliwki rodzą, w cudzysłowie, rodzą oliwki naprawdę długo. Mamy taką oliwkę na Zakynthos, która ma 2500 lat, a cały czas wydaje owoce. Słuchajcie, najlepsze lody na Zakynthos w stolicy można zjeść w cukierni Narcyzus. Nie ma lepszych. Nie ma lepszych. Pycha. To ja, bardzo dobre. Rekomenduję. Project Holiday. Po. A, to nie to. Zuzia, wytłumacz nam, jak to działa. No jedziemy autem, a drogi są takie, jakie są. Tak. Powiedz nam, jak to w ogóle działa, tak? No bo ty masz swój projekt na razie na stronie na Facebooku, później powstanie strona internetowa. No i jak taki Polak przyjedzie tutaj na Zakynthos, to co on ma zrobić, gdzie Cię szukać, tak? Czym pomagasz? I wytłumacz nam, jak to działa. Najpierw powstał fanpage na Facebooku, bo ja tak wierzyłam, ale chciałam sprawdzić, czy to w ogóle pójdzie. Czy to w ogóle będzie działa? miało zainteresowanie, tak? Czy to działa. I powstał fanpage na Facebooku, który poszedł, słuchajcie, poszedł. Nie da się tego ukryć, bo ludzie komentują, ludzie piszą, ludzie interesują się, lajkują i naprawdę jest fajnie, jest lepiej niż się spodziewałam. Strona internetowa jest już w przygotowaniu, już jest wykupiona domena www.projectholidays.pl i to jest po to, żeby łatwiej było ludziom z tego korzystać, bo Facebook do takiej pracy się nie nadaje, bo na tablicy po prostu te posty schodzą w dół i giną i ciężko się tego szuka. Na naszej stronie Project Holidays przede wszystkim będzie przycisk Projektuj wakacje i tam będą gotowe projekty na spędzanie czasu tutaj na wyspie Zakynthos. Między innymi właśnie Project Current Map, czyli wypożycz samochód, dostaniesz od nas mapkę, możesz skorzystać też z wiedzy mojej o wyspie. Podpowiem, To jest najważniejsze. Dokładnie, no bo jechać przed siebie, nie wiedząc gdzie i nie wiedząc co się tam znajduje i na co zwrócić uwagę, no to jest po prostu najczęstszy błąd tutaj turystów i oni tak naprawdę kręcą się w kółko. Bo podróżowanie po wyspie nie jest trudne, ale trzeba wiedzieć jak to zrobić.
Więc podpowiadam gdzie jechać, którą drogą, daję mapkę, zaznaczam, korzystam też z usług wypożyczalni Autolux. To są chłopacy, z którymi współpracuję od 3 lat, praktycznie od samego początku, bo poznaliśmy się na samym początku. Właściciel wypożyczalni jest stąd, ale ma żonę Polkę, przyszłą w sumie żonę, bo we wrześniu, w październiku, na początku października biorą ślub. Czyli co, zasiedlamy Zakynthos, tak? Jak Madagaskar kiedyś. Jak Madagaskar, dokładnie. Mieliśmy mieć, tak? Tak. No to teraz nasze będzie Zakynthos. Mam nadzieję. Sens jest taki, żeby tutaj ci Polacy, którzy tutaj są, rzeczywiście, żeby pomagali Polakom, którzy chcą tutaj przyjeżdżać. Żeby to robić wszystko w jakiejś takiej równowadze, żeby miało to jakąś filozofię, głębszą filozofię. Dlatego też sam Project Holidays ma taką filozofię Twój człowiek na wyspie Zakynthos. We współpracy z wypożyczalnią naprawdę jest wielkie zaufanie. Jeszcze raz. Dobrze, Zuzia, powiedz mi, czyli jak na przykład ja przylecę, tak? Postaramy się to też Wam pokazać. Przyjeżdża osoba do hotelu, motelu, tam gdzie będziecie, przywozi ze sobą umowę, tak? Ty oczywiście wszystko to organizujesz i praktycznie rzecz biorąc, no, to się odbywa na zasadzie wpisania numeru prawa jazdy. Oczywiście trzeba mieć prawo jazdy, tu się nie da inaczej. Nie da się tego obejść, słuchajcie. Podpisujesz i no, jednym z ważnych pytań zawsze jest o ubezpieczenie. Dokładnie. Tutaj przede wszystkim ta wypożyczalnia ma ubezpieczenie, pełne ubezpieczenie i absolutnie nie ma gdzieś żadnych haczyków, krzyżyków, gwiazdek, drobnym druczkiem. I dzięki temu właśnie mam do nich ogromne zaufanie. Nigdy mnie nie zawiedli, dlatego mogę ich polecić. No to właśnie będzie polegało na tym, że Project Holidays będzie sprawdzał, oceniał, polecał lub nie. Na naszej stronie też będzie taki przycisk rekomendowany i tam będziecie mogli przeczytać, co zostało sprawdzone, jak zostało ocenione i czy to polecamy, czy nie. No może raczej z tym nie, to się wstrzymam, bo nie chcę sobie robić wrogów, a kilka takich firm na pewno by się znalazło, więc będziemy się skupiać na tych polecanych. Nie, no zawsze jest lepiej, bo wiadomo, że jak potem coś napiszesz złego o danej firmie, to oni, nie wiem, w pół roku mogą się przekształcić. Mogą się poprawić, słuchajcie. Mogą się oczywiście może poprawić. To byłoby nawet, może miałoby to sens, bo jak coś robią nie tak jak powinni, to mieliby motywację do tego, żeby to zmienić na lepsze, ale może nie będę naprawiać świata, także No ale zostanę przy słuchaj, swoim. wiesz co, to z jednej strony jak obserwujesz ruch na mediach społecznościowych, to bardzo dużo ludzi przed wakacjami, w czasie wakacji i no już też w tych miesiącach późniejszych pyta się o wszystkie rzeczy. Właśnie samochody to jest no, bardzo wiele pytań na ten temat. Pada o ubezpieczenia, o jakość samochodów. O, z tym bywa różnie. Słuchajcie, bywa różnie, bo nie ma się co kierować przy wypożyczeniu samochodu ceną. Dlatego, że im cena jest niższa, tym auto jest w gorszym stanie technicznym. No, zdarza się tak, że nie ma klamki, nie ma klimatyzacji na przykład. No i różne inne ciekawostki mogą nas nieprzyjemne spotkać po drodze, a to nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby podróżowało się bezpiecznie przede wszystkim. Autolux ma auta nowe. Czasami do mnie dzwonią turyści i mówią, czy to auto ma cofnięty licznik. Dlatego, że auto ma przejechane 500 km. To jest prawda, bo to auto jest po prostu kupione nowe prosto z salonu. Więc naprawdę liczy się jakość. Warto czasem dopłacić te 5 czy 10 euro, ale mieć ten komfort jazdy. Czyli krótko i prosto. Albo piszemy do Ciebie na stronie, Tak. albo oczywiście na fanpage'u i wtedy dostajemy informację konkretną, tak? Tak, Jeżeli dlatego, chcemy że te jestem łącznikiem pomiędzy turystą, polskim turystą, a właśnie tą wypożyczalnią, bo w wypożyczalni nie mówią po polsku, a turyści Polacy potrzebują pomocy po polsku nieraz i zresztą lepiej się też czują, kiedy mają kogoś takiego, kto po prostu potrafi działać w ich interesie
pomóc im, wspierać, czy ewentualnie po prostu nawet przełamać samą barierę językową, tak? Tak, no i zobaczycie tutaj, jakie tu są też drogi, tak? Bo to też trzeba powiedzieć, że no, Grecja krętymi zakrętami stoi. Stoi, tak, a Zakynthos to jest Zakrętos tak naprawdę, to oni się pomylili w tej nazwie. I należy na pewno tutaj uważać, jak się jeździ, nie szaleć. Drogi są wąskie i potrafią nieprzyjemnie zaskoczyć, dlatego warto jest uważać i po to też jest to ubezpieczenie między innymi, bo nie zawsze z naszej winy możemy spowodować stłuczkę i wtedy warto jest mieć dobre ubezpieczenie.